Dzień dobry. Dziś wyjątkowy odcinek. Chciałem się z Wami podzielić wrażeniami, jakie towarzyszyły mi, kiedy odkryłem, że wydawnictwo Hachette Partworks właśnie wypuściło pierwszą część magazynu na temat pierwszego Terminatora Jamesa Camerona z okazji 35-lecia powstania filmu. Nie byłoby to może tak fascynujące jak to, że do magazynu dołączono pierwszą partię części słynnego modelu Terminatora T800. Tak. Jak zbierzecie wszystkie części, zbudujecie własnego Terminatora. Hachette to międzynarodowa grupa wydawnicza, której wydawnictwa możemy spotkać w Ameryce Północnej i Południowej, a także w wielu krajach Europy jak Francja, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania oraz Polska. Hachette Partworks słynie z wydawania serii, książek i komiksów. Marka może pochwalić się seriami wielu marvelowskich tytułów jak Deadpool, X-Men, Spider-Man, Kapitan Ameryka, Hulk, Transformers i wiele innych, jak choćby ze stajni DC Comics Sędzia Dredd. Hachette Partworks skupia się na wydawaniu mniejszych części większej całości, przez co odbiorcy mogą cieszyć się kompletowaniem wyjątkowo unikalnych serii. Poza książkami i komiksami wydawnictwo wypuszcza różne modele i figury, jak piętrowy autobus Roadmaster uważany za symbol Londynu, ciekawy globus ze zdejmowanymi elementami, czy słynny niemiecki okręt podwodny z czasów II wojny światowej U-96, a także figurki Assassin's Creed czy Warhammer 40,000 Conquest. Modele potrafią być rozbite na poszczególne elementy tak, aby odbiorca mógł je skompletować po zakupie wszystkich części. Od niedawna pojawił się nowy model, słynny Terminator T800. Wydawnictwo Hachette Partworks 20 lutego wypuściło do sprzedaży pierwszy magazyn The Terminator Build the T800 Endoskeleton, do którego dołączono pierwsze elementy potrzebne do zbudowania własnego robota T800. Terminator Hachette ma swoją stronę, na której możemy poznać więcej szczegółów oraz zapoznać się z efektem końcowym uzbieranej serii. Gotowy model Terminatora robi wrażenie. Przede wszystkim będzie w skali 1/2, co daje figurę wysoką na 95 cm. Model umieszczony będzie na podstawie i podświetlony czerwonym i niebieskim światłem, przez co dobrze będzie się prezentował przy zgaszonym świetle. Jego oczy mają się świecić na czerwono, jak w wielu tego typu figurach T800, ale tutaj twórcy poszli dalej i gałki poruszać się będą na boki. Elementy jak kończyny mają być ruchome, a z podstawy wydobywać się będzie słynny temat muzyczny pierwszej części Terminatora z 1984 roku. Sama podstawa wydaje się ciekawa. Widać, że mocno oddaje ducha postapokaliptycznego świata, w jakim żyją Terminatory. Pierwsza część magazynu zawiera trochę treści na temat samego filmu Camerona, innych treści związanych z kinem, a także artykuł na temat sztucznej inteligencji, co mocno łączy się z maszyną, jaką jest T800. No i oczywiście instrukcje składania części modelu, które są dołączone do czasopisma. Jak widać, w jednym wydaniu nie dostajemy jednego elementu, ale jest ich kilka i one wszystkie składają się na część magazynu. Łącznie ma być 120 części, czyli tyle magazynów musimy zakupić, jeśli chcemy, by cały model T800 w skali 1/2 stanął w naszym pokoju. A jak to wygląda cenowo? Za pierwsze wydanie musimy zapłacić 4 euro bez 1 centa, za drugie 9 euro bez 1 centa i za każde kolejne 13 euro bez 1 centa. Jeżeli wszystkich części ma być 120, to łatwo policzyć, że cały model T800 wyniesie nas 1545 euro i 80 centów, czyli około 6700 zł. Czy jest to dużo? No cóż, trudno powiedzieć, nie znając jakości finalnego produktu. Mimo to Hachette Partworks zapewnia, że wszystkie elementy są wykonane z wysokiej jakości stopu cynku oraz tworzywa ABS. Na zdjęciach model wydaje się naprawdę starannie wykonany. Nie można nic zarzucić. Zresztą w tego typu modelach twórcy starają się zachować niezwykłą precyzję wykonania. Za figurę T800 w skali 1/2 wykonaną przez Prime One Studio dla Sideshow musimy zapłacić w przedsprzedaży $2000, czyli około 7640 zł, plus koszt wysyłki, który w przypadku takiego dużego modelu może sporo wynieść. Ale w przypadku kupowania poszczególnych części łączna kwota może być podobna. Nie chcę oceniać, który produkt jest lepszy, bo jest to kwestia indywidualnego podejścia do produktu.
Ja osobiście wolę gotowe figury, natomiast może być w nich mniej części ruchomych niż w takim produkcie, jaki przedstawia nam Hachette Partworks. Ja posiadam niedostępny już model Terminatora T800 wypuszczony przez Sideshow w skali 1/4. Ma on ruchomą głowę, tułów i ramiona. Nogi są już unieruchomione. Jest ciężki i to mi się podoba, natomiast nie wiem, jaką wagę będzie miał model Hachette Partworks. Na pewno dużą frajdę może sprawić śledzenie wydawanych części magazynu wraz z elementami modelu T800. Wydawnictwo oznajmia, że magazyn pojawiać się będzie w sprzedaży co tydzień, co daje 30 miesięcy kompletowania figury. No ja jednak wolałbym od razu rozpakować całego Terminatora. Warto wspomnieć, że przy zamówieniu z góry 4 części magazynu wydawnictwo obdaruje nas darmowymi dodatkami w postaci kompletu śrubokrętów potrzebnych do złożenia modelu Terminatora, segregatora, w którym umieścimy wszystkie uzbierane czasopisma, breloku w kształcie czaszki Terminatora oraz modelu broni robota, która jest w skali 1/2, co zapewne pozwoli umieścić ją w dłoni gotowego modelu. Niestety firma nie wysyła magazynu poza Wielką Brytanię i Irlandię, także jeżeli mieszkacie w Polsce i nie macie znajomego w tych krajach, no to nie będziecie uczestniczyć w zabawie kolekcjonerskiej. Zobaczymy, jak polskie wydawnictwo Hachette może wprowadzą ten model na krajowy rynek. Pomimo, że ja nie będę zbierał tych elementów, temat wydaje mi się bardzo ciekawy. Na pewno zrobię odcinek, jak już pojawią się w Wielkiej Brytanii i Irlandii pierwsi kolekcjonerzy, którzy doszli do ostatniego etapu składania swojego Terminatora. Zobaczymy, jak będzie się prezentował. A tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i koniecznie napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takiej kolekcji.